Ega, drugi odcinek, kontynuacja, ten pierwszego odcinek i Lukas mówi dalej, bez interrupcji od mojej strony. Witam Was ponownie, kochani, serdecznie. Tak jak już Monika powiedziała, będziemy kontynuować poprzedni temat, czyli myśli, stany emocjonalne i ogółem nasze życie. Więc tak jak już poprzednio poruszaliśmy temat właśnie naszych myśli, które biorą się w naszych główkach. 5% tych myśli należą tylko oryginalnie do nas, 95% są to myśli, które pochodzą z przestrzeni świadomości kolektywnej, czyli społeczeństwa, czyli istoty, które nas otaczają, ale nie tylko również, ponieważ możemy odebrać myśl od istoty, która jest od nas o kilka tysięcy kilometrów po prostu oddalona. Również myśli, niektóre są to zaszczepy energetyczne, które mają na celu po prostu wygenerowanie danego stanu emocjonalnego, w którym dany byt, który dokonał zaszczepu, będzie się pożywiał. I są to najczęściej to niskowibracyjne energie, czyli niskowibracyjne stany emocjonalne, jak gniew, złość, lęk, strach, nienawiść, żal, smutek, zamartwianie się. Tak. Także są to stany emocjonalne, które obniżają naturalnie naszą wibrację. My jako istoty, którymi jesteśmy, ogółem ludzkim, jesteśmy też również bogami w tym ciele ludzkim, oczywiście, którym ustanowiliśmy już wcześniej, że jest to nasz pojazd, czyli inaczej nasza świątynia i tylko od nas wyłącznie zależy to, w jakiej kondycji ta świątynia będzie. Czy wszystko będzie grało i współgrało i płynęło po prostu razem z naszym duchem, z naszą świadomością, czy wręcz przeciwnie. Wszyscy z nas posiadamy w ciągu swojego życia wszelkiego różnego rodzaju doświadczenia, wszelkiego rodzaju stany emocjonalne. Każdy z nas w życiu doświadczył czegoś takiego, że tylko on wie o pewnej sytuacji, zdarzeniu z życia i zostało tak mocno wyparte poprzez nasz umysł na tor poboczny, który myślimy, że to po prostu zniknęło, zapomnieliśmy o tym, ponieważ wstydzimy się albo po prostu, no głównie jest to wstyd, nie? Z kimś podzielić tą energią i najczęściej takie właśnie wszelkiego rodzaju stany emocjonalne, które są przez nas spychane na tor poboczny, one się po prostu magazynują się w naszej przestrzeni i każda choroba fizyczna bierze się po prostu ze stanu emocjonalnego, z poziomu energetycznego. Jeśli nasza energetyka jest zaniedbana i zanieczyszczona mocno głęboko, to takim ostatnim punktem informacyjnym, że coś jest nie tak w naszym systemie, jest choroba ciała, czyli choroba fizyczna, którego niektóre istoty jakichkolwiek tam swoich doświadczeń doświadczają. Jest specjalna nauka, która się tym zajmuje. Jest to nauka, która nazywa się totalna biologia. I sama nawet totalna biologia określa to, że właśnie przy ostatecznym uwolnieniem z danego doświadczenia, energii czy stanu jakiegokolwiek doświadczamy, jest przerobienie przez nasze ciało. I następnie po przejściu danego doświadczenia po prostu uwalniamy się od tego raz na zawsze. Gdzie pojawia się też często dla nas zrozumienie przede wszystkim, nie? My jako istoty ludzkie, które tutaj egzystują w tej rzeczywistości, często właśnie zaśmiecamy sobie głowę różnymi sprawami typu zamartwianie się albo ciągle wybiegamy gdzieś poza nas po prostu, nie? Nie jesteśmy obecni, jesteśmy mało uważni. I tak samo właśnie nawiązując jeszcze do tej pierwszej części naszego filmu, gdzie właśnie Monika poruszyła tutaj bardzo ważną, istotną sprawę, jeśli miałby ktokolwiek podłączać ten kabel do gniazdka, to żeby to był dorosły człowiek, ponieważ będzie on bardzo dużo bardziej uważniejszy niż dziecko. Dziecko bardzo szybko ulega rozproszeniu energii i one po prostu przez to nie są uważne. Tak?
I po prostu my w ciągu naszego życia doświadczamy różnych naszych stanów emocjonalnych, przejawiają się na poziom naszej świadomości. Są wyróżnione 3 takie podstawowe poziomy świadomości, gdzie jest to świadomość tamas, jest świadomość rajas i świadomość sattwiczny poziom. Tamas to wiadomo, że jest to świadomość taka, która ludzie tkwią w lęku, strachu, po prostu jakimś żalu, czy też jakimkolwiek ubolewaniu nad sobą, rozpaczaniu, czy też nad innymi. Świadomość rajas jest to świadomość, która jest bardziej nastawiona na siebie samego, ale też również jest to tak jak gniew, złość, czy są to takie stany emocjonalne. No i oczywiście poziom sattwiczny, czyli jest to poziom kompletnej harmonii, czyli jesteśmy zharmonizowani wobec siebie samego, wobec społeczeństwa, w którym żyjemy, wobec natury, która nas otacza, czyli jesteśmy taką harmonią. Każdy z nas nie ma takiego czegoś, że my mamy jeden dany stan świadomości, tylko w ciągu naszego całego dnia ta świadomość po prostu ulega różnym rodzajom transformacji. W ciągu po prostu naszego dnia każdy przeplata różne poziomy świadomości, bo to nie jest tak, że utrzymujemy się cały czas w jednym tym poziomie. Fajnie i super by było oczywiście, gdybyśmy się utrzymywali cały czas w poziomie sattwicznym, ponieważ wtedy żyjemy w idealnej homeostazie i po prostu balansie ze wszystkim, z naszym życiem, z naszym otoczeniem, ze społeczeństwem, czy też z naturą lub ze sobą samym. I każdy z nas po prostu miewa takie różne właśnie wzloty i jak to można powiedzieć i upadki, tak można powiedzieć, w ciągu całego swojego dnia. My właśnie bardzo nastawiamy się w tym naszym życiu od samego początku tylko na tą fizyczność. Mało kto z nas bierze pod uwagę ducha, nie? Duchowość, dbanie o swojego własnego ducha, o spokój, o zdrowie mentalne, psychiczne, czy też zarówno emocjonalne. Oczywiście istnieją różnego rodzaju systemy, które wciągają swoich, po prostu, jak to się mówi, wyznawców, nie? Którzy wyznają dane wartości podobne, które te systemy oferują, tak jak na przykład religie, kościoły, czy różne takie, Oczywiście ma to tylko jedno na tym celu, w tej rzeczywistości, w której my żyjemy, zarówno Kościół, jak obojętnie każda religia, są to instytucje, które mają na celu trzymać po prostu za buźkę dane społeczeństwo, ale drugie dno jest takie, że służy to tylko wyłącznie do okradania z energii i nic poza tym. Czy Kościół, czy jakikolwiek meczet, czy wszystko jest tak specjalnie architektura budowana, żeby została ściągana energia po prostu z danych uczestników, danych obrzędów, które są prowadzone. Wszystko są to rytuały, które są bardzo skrupulatnie przekazywane z pokolenia na pokolenie i ma to na celu nic innego, tylko jak na okradanie nas, ludzi, z energii. Wszystko w tej rzeczywistości, w której my tutaj żyjemy, ma na celu okradanie nas z energii. I to jest pod każdym jednym aspektem. Czy to jest z energii duchowej, czy też energii fizycznej, psychicznej, mentalnej, emocjonalnej, czy finansowej, czy jakiekolwiek po prostu instytucje, które się tym zajmują, wszyscy okradają nas z energii. Ponieważ my jesteśmy istotami energetycznymi i wszystko odbywa się tutaj na poziomie energii. Wszystko jest energią. Czy jest pieniądz, czy to, co nas otacza, wszystko jest po prostu energią. I tylko od nas zależy to, czy my będziemy dawać się okradać z tej energii, czy jednak będziemy szli świadomie i będziemy uważnymi istotami poprzez to własne życie i oczywiście uczyli się ze swoich własnych doświadczeń lub co lepsze, jest wyciągać wnioski i brać nauki z ludzkich, innych ludzi też doświadczeń. Jeśli ktoś nas informuje o danych swoich zajściach i tak dalej, ważne jest to, aby być uważnym i słuchać, bo jednak możemy czegoś sobie w swoim życiu przeskoczyć przez pewne klasy, pewnych doświadczeń, ponieważ skorzystamy z wiedzy
już kogoś, kto doświadczał takiego doświadczenia. I my poprzez swoją własną percepcję jesteśmy w stanie właśnie wyznaczyć sobie własną drogę, własną ścieżkę, własne swoje królestwo tak naprawdę, ponieważ to tylko my decydujemy o tym w naszym życiu, czy jak odczuwamy szczęście, czy odczuwamy ból, czy rozpacz, czy odczuwamy zachwyt, czy odczuwamy miłość lub uniesienie lub jakiekolwiek przygnębienie. To tylko my, od nas jest uzależnione, tylko my. Nie ma żadnych na tym świecie winowajców, nie ma nikogo, kto źle postępuje, ponieważ wszystko jest tylko doświadczeniem i każdy, kto doświadcza w danym jego momencie danego doświadczenia, to też jest eksperymentatorem, który bierze udział w tym doświadczeniu i też dlatego nie powinno się oceniać nikogo, nie powinno się na nikogo zwalać jakiejś winy albo szukać winnego, bo tak naprawdę nie ma winnych, ani my nie jesteśmy nikomu niczego winni, ani nikt nam nie jest niczego winien, ani nikt nie jest winien za nic, czego my doświadczamy w naszym życiu. Po prostu ten nasz umysł, czyli inaczej ego, on jest takim systemem, które zawsze lubi sobie zabłysnąć. One lubi znaleźć winowajcę. One lubi znaleźć po prostu kogoś, na kogo można zrzucić winę, albo żeby po prostu zaczepić się, gdzieś mieć jakiekolwiek zaczepienie, ponieważ jest to taki nasz osobisty karierowicz, który zawsze chce zabłysnąć i zawsze chce znaleźć swoje 5 minut i zobaczyć i to pokazać, jaki on to nie jest umysł, czy też nasze ego, jakie to nie jest ważne. Rozumiem. No, także to tylko my decydujemy o tym, jaki dany stan swojej własnej świadomości mamy w ciągu swojego własnego życia. Bardzo istotne jest to, aby w życiu zająć się jakimiś praktykami, które powodują wygaszanie lub większą władzę nad umysłem. W księgach, w świętych księgach Bhagavad Gita jest zapisane, jest taka anegdota przedstawiona na temat naszego własnego życia i naszego umysłu. I w tej historii jest przedstawiony umysł jako koń. I są dwa scenariusze na człowieka. Pierwszym scenariuszem jest to, że ten koń jedzie na tym kimś, czyli koń jedzie na czyichś plecach, czyli tak zwany umysł włada nim, a w drugiej, że to my jedziemy na tym koniu, czyli my mamy pod władaniem swój własny umysł, czyli on nie krzyczy i nie jest skrzyczany umysł, tylko po prostu kontrolujemy to, co przypływa, ponieważ my jesteśmy w stanie zrobić taki filtr sobie samemu i jesteśmy w stanie wyczuwać, czy to są nasze osobiste myśli, czy to są myśli, które napływają ze społeczeństwa, czy są to jeszcze jakieś inne zaszczepy energetyczne. Ja osobiście podjąłem sobie takie doświadczenie w swoim własnym życiu. W moim przypadku zajęło to 6 miesięcy. I po 6 miesiącach, znaczy już wcześniej w trakcie przejawiało się, to nastąpił niesamowity spokój w głowie, po prostu cisza. I co było bardzo, oczywiście dla mnie na tamtą chwilę mojej świadomości było to bardzo dziwne, ponieważ ten spokój powodował niepokój. I to było właśnie dziwne, że jak się zrobiła już taka cisza, to ten stan, który jest naturalnym, bo to jest naturalny nasz stan, taki spokojnie być wyciszonym i być jednocześnie obserwatorem, ale i eksperymentatorem danego doświadczenia, czyli tego życia. Czyli jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć, spojrzeć sami na siebie zza siebie. Czyli po prostu znaleźć źródło naszego danego doświadczenia lub danej sytuacji, w której się znajdujemy, robiąc sobie taki własny rekonesans samego siebie. I poprzez to wszystko właśnie jesteśmy w stanie doświadczać naszego życia z naprawdę wyższego poziomu niż tylko z tego przyziemnego takiego, który jest na podstawie wykonywania podstawowych czynności jak jedzenie, spanie czy toaletka, nie? Na przykład. Rozumiem doskonale. Czyli my jako
ci, którzy doświadczamy tego naszego życia, sami decydujemy o wszystkim. To tylko my jesteśmy kapitanami tego swojego życia. I każdy z nas ja uważam, że powinien ustalić sobie właśnie swoją listę, co jest dla niego najważniejsze w życiu. Czy jest dla niego najważniejsze on sam, to co on czuje, to co jak on się zachowuje, czy to co jak traktują go inni, czy jest dla niego najważniejsze to co myślą inni o nim, czy jest ważniejsze to co on myśli sam i też czy jest dla niego najważniejsze to jak jest odbierany w społeczeństwie, czy gdziekolwiek indziej, ponieważ każdy z nas w naszej naturze leży przybieranie sobie masek. Każdy z nas przybiera maskę i tak naprawdę nie ma tego nic wspólnego w tym z naszym w ogóle życiem, z tym prawdziwym takim życiem, po co tutaj schodzimy. Tak. W niektórych właśnie plemionach, ponieważ mam kontakt też z taką z naturą, bardzo dużo z naturą. Pracuję też dużo z naturą. Pracuję z tak zwanymi roślinami mocy i zajmuję się między innymi szamanizmem. I w niektórych tych plemionach jest określane to tak, że my tutaj w tym naszym życiu znajdujemy się in the middle was machine, czyli w samym środku pralki. I te nasze życie to jest tak jak ten cykl tego prania i cały czas jest tak, albo te pranie leciutko, albo jest wirowanie, albo jest pukanie, albo cokolwiek. No i oni określają, że jest to właśnie takie, że te życie nasze to jest taki in the middle was machine, czyli w samym środku tego całego wszystkiego, co się tutaj dzieje. My sami też właśnie kreujemy to wszystko. Wszystko, co w naszym życiu jest, odbywa się, dzieje się, jest to kreowane wyłącznie poprzez naszą myśl. Poprzez myśl, która jest wypowiedziana jako słowa lub myśl, która jest kreowana poprzez nasz umysł. Lub ta myśl, która jest zaszczepiana, ponieważ jeśli nie jesteśmy uważnymi istotami i podchodzimy do naszego życia leciutko i tak naprawdę dajemy się łapać na ten haczyk tej wielkiej gry, no to odgrywamy tutaj w tym dużym teatrze, bo to jest nic innego jak wielki teatr i w tym teatrze każdy ma swoją rolę, każdy jest odpowiedzialny za coś, każdy ma swoją rolę. To znaczy teatr. Teatr, no tak, to jest jeden duży wielki teatr. To nasze życie to jest nic innego jak jeden duży wielki teatr. I teraz tylko my decydujemy sami, jaką rolę przyjmiemy w tym teatrze, w tym naszym spektaklu, nie? Którym jest tak naprawdę tym przedstawieniem jest to nasze całe życie, nie? Albo jesteśmy czerwony kapturek, albo Pinokio na przykład. Oj, Pinokiów dużo jest. Tak, nawet w naszym rządzie. Także jest tak. To wszystko składa się na ten nasz system tego naszego umysłu, ponieważ ego, one lubi bardzo być takie, że one leje wodę, nie? Tak zwaną jest taką, czyli kłamie, nie? Dużo kłamstw i tak dalej. Ludzie opierają swoje życie i swoje wartości na nieprawdzie po prostu, na fikcji, która jest stworzona, wygenerowana poprzez ich własny umysł no i właśnie to wszystko jest do opanowania, to wszystko idzie to wyuczyć się, idzie to po prostu zmienić w swoim życiu i zarówno czy ja tego dokonałem, czy ty, który tam siedzi z drugiej strony może tego dokonać i obojętnie czy masz 20 lat, 15 lat, czy 150 lat, czy 83, tylko wyłącznie zależy to od ciebie, zależy to od twoich chęci i na ile ty chcesz zmienić swoje życie i oczywiście jest jedno takie pytanie się tutaj teraz pojawia. Czy jesteś w stanie skonfrontować się sam ze sobą? I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy ty chcesz uciekać z twojej komfortzone? Tak. No chodzi o to, że w życiu trzeba nauczyć się wychodzić ze własnego strefy bezpieczeństwa, czyli tego strefy komfortu. I wiadomo to, że ludzie, którzy żyją z poziomu umysłu, oni będą bardzo zakotwiczeni i zakorzenieni w strefie komfortu i dla nich
jest to nawet niewyobrażalne, że jest możliwość wykroczenia poza tą strefę komfortu, czy prowadzić jakiekolwiek inne życie. Tak. Jeśli chcemy i naprawdę pragniemy tego tu, stąd, z tego poziomu naszego serduszka, którym oczywiście nasze serduszko jest to rozum, bo my posiadamy umysł i rozum. I teraz to wszystko jest dane nam po to, abyśmy z tego korzystali, więc jeśli nastąpi koherencja serca, czyli 50/50 będzie, taki połączenie umysłu z naszym rozumem, wtedy stajemy się po prostu naprawdę skutecznymi kreatorami swojego własnego życia. I to, co my kreujemy, staje się naprawdę bardzo szybko naszym życiem, po prostu materializuje się w tu i teraz, ponieważ my jesteśmy zawsze w teraz. Nie ma przyszłości ani przeszłości. Jak już to nieraz poruszaliśmy tutaj na tym kanale, takim czystym wyjaśnieniem tego jest to, że na przykład patrząc teoretycznie, wszystko, co znajduje się przed nami, jest to przyszłość. Wszystko, co znajduje się za nami, jest to przeszłość. Czyli jeśli obrócimy się teraz w prawą stronę, to znowu wszystko będzie przede mną przyszłością, z tyłu będzie przeszłość. Kolejny obrót będzie znowu jest przyszłość, przeszłość, kolejny obrót będzie przyszłość, przeszłość, znowu kolejny obrót, wracamy do tego samego punktu, czyli wyjścia, czyli przeszłość i przeszłość. A gdzie ja jestem? Tu i teraz. Tu i teraz, czyli ja znajduję się w wiecznym teraz. Bo tak naprawdę nie istnieje, nie ma przyszłości ani przeszłości, bo my jesteśmy kreatorami i tylko my kreujemy to, co chcemy w naszym życiu. I zamartwianie się, ubolewanie, czy też zarówno jakakolwiek rozpacz, jest to życie w przeszłości, czyli w czasie, którym już było. A znowu zamartwianie się i martwienie się jest to życie w przyszłości, ponieważ dużo ludzi wybiega tak, że martwią się o swoje życie, co będzie jutro, czy będą mieć pieniądze na opłaty, czy będą mieć pieniądze na jedzenie, czy auto będzie dobre, czy mechanik naprawi, czy cokolwiek, czy uda się rozmowa w sprawie pracy, czy cokolwiek. Wszystko to jest opierane na strukturze naszego umysłu, który świetnie jest mistrzem wyspecjalizowanym w tym, aby odwracać naszą uwagę od tu i teraz. To znaczy ten kogut, który myślał na niedzielę i sobota. Mu ścieli głowę, tak jest, tak, czyli tak. No i tak samo jak z kogutem, wiesz, kogut rano wstaje, trochę sobie zaspał, nie wyszedł do tego, no i dowiedział się, jak ja piję, to jednak to słońce wstaje. Jak ja nie piję, to też to słońce wstaje, nie? Więc co tu jest grane, nie? Więc tak naprawdę my jesteśmy wszystko tymi kreatorami, tak? Czyli jesteśmy kapitanami tego swojego własnego życia. I zarówno kiedy jesteśmy w jakimkolwiek doświadczeniu, no można powiedzieć takim chorobowym, czyli kiedy nasze ciała zaczynają przejawiać to, że jednak coś jest w naszym życiu nie tak, albo nawet jeśli coś zostało przez nas też przetworzone na poziomie energetyczno-mentalno-informacyjnym, wtedy też ostatnim poziomem jest ciało fizyczne, czyli po prostu przechodzi przepuszczenie przez siebie. Czyli tak naprawdę życie w większej mierze powinno, oczywiście to jest tylko moja percepcja, opierać się na tym, aby być uważnym i żyć, po prostu istnieć, nie łapać się na haczyki, czyli trzymać się kurczowo jakichś swoich wyobrażeń lub przekonań, bo to tylko to właśnie, umysł też tworzy wyobrażenie, umysł tworzy przekonanie i my poprzez to wpadając w taki system wyobrażenia lub system przekonania utykamy po prostu w danych aspektach naszego życia, nie? Ponieważ wyrabiamy sobie zdanie na dany temat po prostu, nie? I w naszej naturze również, znaczy umysłu naturze leży przywiązywanie się właśnie, nie? Do danych rzeczy, czyli na przykład ten ma swój ulubiony fotel, ktoś inny ma ulubiony telefon, ktoś inny ma ulubione krzesło, ktoś inny ma ulubione auto, albo jakieś swoje własne przyzwyczajenia, że na przykład będzie 5 razy, albo tak jak Tesla 3 razy określał blok, okrążał, zanim wejdzie do środka dopiero, nie? I to wszystko tworzy z czasem te wszelkie nasze przekonania, które są nabywane przez nas w naszym życiu
poprzez strukturę rodzinną, czyli na przykład nasi rodzice, którzy nas zaadaptowali, zaczęli nas pewne konstrukty, lub społeczeństwo, które nas otacza, lub religie, kościoły jakiekolwiek, które istnieją, lub też sama szkoła, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co się tutaj dzieje w tym życiu. Nie? Wszystko jest tylko nastawione na to, żeby nas odciągnąć od tego prawdziwego, co... Nasze prawdziwe życie. Tak, od naszego prawdziwego życia, od tego, kim jesteśmy, czym jesteśmy przede wszystkim, ponieważ kim jesteśmy, jest to kreowane z poziomu naszego umysłu, czyli z poziomu ego. A tak naprawdę pytanie jest, czym jesteśmy. Więc czym jesteśmy? Jesteśmy kreatorami. Jesteśmy istotami, które zdecydowały się, każdy z nas zdecydował się tutaj przyjść do tego życia. Jedni zdecydowali się przyjść dla kogoś, inni zdecydowali się przyjść dla siebie, lub jeszcze inni uwierzyli w coś takiego, że istnieje karma. Ja osobiście, moja percepcja, oczywiście tak jak mówiłem już niejednokrotnie, jest to moja percepcja, uważam, że nie ma karmy, że karma jest to manipulacja, która została wprowadzona tylko po to, aby ludzi wplec w system inkarnacyjny. Ja uważam, że istnieje prawo rezonansu, czyli to, co wyprodukujemy, to otrzymujemy. Czyli jeśli byliśmy dobrymi ludźmi, to mamy dobre życie. Jeśli byliśmy na przykład chamami, świniami, to też takie życie mamy. Jeśli byliśmy złodziejami, to też to ściągamy na siebie. Czyli to, co wyprodukujemy, to otrzymujemy. Takie jest oczywiście moje zdanie. Ale każdy ma swoją percepcję, każdy ma swoje własne zdanie i widzę, że Ty też masz swoje własne zdanie i ten. Także tyle, ile jest istot, tyle też będzie zdań. I też takiej ilości myślenia. Tak, takiego też myślenia. Każdy będzie miał swoją percepcję, poprzez swoją własną percepcję, która będzie nabudowana jego własnym umysłem. Będzie też takie miał podejście. Wszystko w tej rzeczywistości jest prawem rezonansu, czyli żyjemy tak naprawdę w rzeczywistości wirtualnej, która jest lustrzaną jednocześnie rzeczywistością. Czyli to, co jest w środku, to jest też na zewnątrz. Czyli jeśli mamy w sobie harmonię, to też ta harmonia będzie naszym życiem zewnętrznym, w którym żyjemy. Jeśli mamy w sobie burdę, niepoukładanie inne, będzie to też nasze życie będzie chaotyczne takie, nie? Więc i wszystko skupia się dalej do tego samego punktu, czyli do tego naszego umysłu. My sami po prostu określamy to, jakie ma pewne wartości i wyznajemy te wartości. Tak jest. I jak uświadomimy sobie to, że my nie jesteśmy tym umysłem, że to nie jest, że ten głos w tej głowie, że to nie jesteśmy my. Czystym takim przykładem jest bardzo łatwo sprawdzić to, czy dana myśl, która przypływa, jest to nasza oryginalna, prawdziwa myśl, czy nie. Po prostu sprawdzić nasze uczucie, jak się czujemy z tym. Czy to powoduje jakiekolwiek napięcie w naszym ciele, czy to powoduje, że czujemy się z tym źle, czy to powoduje, że w jakiś sposób nam ujmuje to na naszej godności osobistej lub cokolwiek, co też godność osobista jest to też part naszego umysłu, czyli tego programu, który jest programem pochodzącym z poziomu ego. Więc im szybciej w naszym życiu nauczymy się tego, że im bardziej jesteśmy pokorni, im bardziej więcej akceptujemy, im bardziej więcej jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nas otrzymujemy lub doświadczamy, to tym szybciej to nasze życie stanie się łatwiejsze, prostsze i będziemy sobie po prostu żyć. Także myślę, kochani, że na ten odcinek jest to wystarczająco informacji. Cieszę się bardzo, że jesteście, że są takie istoty jak Wy, że dzięki temu możemy tacy jak ja, czy Monik, czy ten dzielić się tymi swoimi przemyśleniami, przedstawiać swoją własną percepcję przed Wami. Życzę Wam wszystkim wspaniałego, cudownego życia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Pa!